Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Mafia III, Edycja Ostateczna. Całkiem prawdopodobne, że jest to już ostatni odcinek. Muszę udać się do Donovana i dowiedzieć się, gdzie ukrywa się Marcano. Czyli ostatni przeciwnik, którego przyjdzie nam zabić. Wydaje mi się, że jestem w stanie wykonać to w ciągu jednego odcinka. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś tasiemiec. Nie będzie się przedłużało, nie będzie dosyć ciężko. Chociaż wiadomo, jak to jest z ostatnimi misjami, czasami tak na siłę zostają utrudnione. Zabicie Tomiego Marcano nie było łatwe, a w zasadzie było dosyć łatwe, tylko ciężej było się wydostać z tej sali gimnastycznej. No jestem ciekaw, co przygotowali twórcy na zakończenie gry. Jak widzicie, musimy się udać do Donovana, bo tylko on zna informacje na temat tego, gdzie przebywa teraz Marcano. Podejrzewam, że się gdzieś w Down chował w Wielcy. Ja w ogóle dobrze wymawiam tę nazwę, to jest Down? Downs, tak jest. To była jego dzielnica do tej pory, czyli on już nie rządzi w ogóle żadną dzielnicą w mieście. Ma ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o ucieczkę, także zostało albo lotnisko i wyjazd do innego miasta, albo bezpośrednia konfrontacja z Lincolnem, ale nie ma już mu kto pomagać za bardzo. Wszyscy politycy, policjanci, jacyś szeryfowie zostali wyeliminowani albo postawieni przed sądem. Także zobaczmy, jak to się rozwinie. Co Donovan w ogóle wie. Jestem ciekaw, jak zginie Bark, czy w ogóle zginie. Była wzmianka, że jakiś Burg zginął, tylko możliwe, że to była jakaś żona. Żona Burka. Albo coś takiego, coś w ten deseń, bo na razie nie zanosi się na to, żeby Vito albo ten Bark miał brać udział w tej konfrontacji. Także zobaczę, czy to już jest faktycznie finał, czy może jeszcze nie. Chociaż liczę na to, że będzie to finał, bo to będzie druga najdłuższa seria na kanale. Do tej pory najdłuższą jest Wiedźmin III. Drugą co do długości jest już Mafia. Trzecia część, no a trzecim był Mad Max, chociaż się nie spodziewałem, że ta Mafia będzie tyle trwała, biorąc pod uwagę to, ile trwała Mafia pierwsza część i druga. No dobra, skupmy się na Donowanie i Tomkowie na temat Marcano. You're not wasting any time, are you? Your little rampage is going to attract attention. Attention from people I don't care to associate with. Yeah, imagine not. Thankfully, closing off your loose ends is as simple as tossing around some super grade. With any luck, this will keep them off my ass. For a little while, anyway. But we're getting ahead of ourselves. There's still the matter of killing Georgie and Sal. You should get a kick out of hearing this. Georgie, get your ass in here. Your Uncle Tommy's dead. I thought you'd like to know. He was a smart kid, your Uncle Tommy. He could have been anything. I tried to tell him, go to law school. Instead, he went to Cuba. I'm sorry, Pops. And I know what he meant to you. I am leveraged out the ass, called in every favor, and none of it made a goddamn difference. We're fucked. I am fucked. Now that's bullshit. We still got some men. I say that we hit the streets and we find that cocksucker. Every low-life ball of piss in this city smells blood in the water. My blood. You understand? And they step over their own mother. If it meant being the one that clipped me, I wouldn't last 10 minutes out there. That's a crock of shit. You are the Sal Marcano. There's gotta be something that we can do. Come here, boy. Come here. You call up whatever men we still have left. You tell them to meet us up there at the casino. And when Lincoln Clay shows up, we'll do everything we can to put that goddamn nigga in the ground right next to us. Go on now, get the fuck out of here. Should have known that Marcano would go to ground at the casino.
You can take the bridge up there, so it's a straight shot. You know, none of this would have happened without you. It's either this or right away in some goddamn... W Mad Maxa, no to nudziłem się w połowie, zacząłem się tak nudzić. Wszystko było wtórne, a tu jednak mimo tego, że jakaś tam wtórność była, to jednak za każdym razem, za każdym przeciwnikiem dowiadywałem się czegoś nowego na temat Marka. No fajnie to była taka narracja w ogóle z tym przesłuchaniem Donovana. Księżułek James też w sumie swoje opowieści wtrącał też fajnie, fajnie to wyglądało. No i teraz zobaczymy, jak to się w sumie wszystko zakończy. Wiadomo, jak się zaczęło, a teraz pora się dowiedzieć, jak się zakończy. O, dobra, jeszcze będę musiał wezwać gościa z uzbrojeniem, żeby sobie kupić kamizelkę kuloodporną. Też na pewno się przyda w tej konfrontacji. Chociaż tu mówiąc, no dobra. Po co wychodzić za auto, jak będzie można w sumie kupić sobie u gościa. 600 metrów. Podejrzewam, że to będzie gruba akcja, dużo będzie tu ludzi, którą Mark kazał wezwać wszystkich. No, czekajcie, bo ja tutaj źle zjechałem. Czemu w ogóle ta droga była wyłączona z ruchu, jak tu się nic nie dzieje? Chyba, że ja lecę w miejsce. O, dokładnie, w którym jeszcze nie byłem. Mówiłem, że to będzie na lotnisku się rozgrywać wszystko. Zabij salę Markanu, dostań się do środka. No to lecimy. Nie ma odwrotu. No jest to całe kasyno, które oni budowali. Ja myślę, że oni gdzieś na bagnach to chcą wybudować, a nie przy lotnisku.
Paradiso. Nazwa idealna na ostateczny zgon w sumie. Dobra, jeszcze chwila przerwy. Ciekawe, czy ten gościu z amunicją tu jest w stanie przyjechać. I need a resupply. Coming at you. Hang tight. Ale jednak przyjechał. You spot anything you can Let me see use? what you got. Don't deal. I'm out of here. Nie, czekaj, ja cię jeszcze tu muszę wezwać. Dawaj, otwieraj to. O, dobra. Zaraz go wezwę jeszcze raz, jak sobie odjedzie. On jedzie za mną. Nie, na razie nie widzę przeciwników. Chociaż zaraz pewnie wyskoczy ich pełno. Bo jak teraz podaliśmy kij w mrowisko tylko, no to teraz całkiem wchodzimy w to mrowisko. Znajdź Georgiego, czyli najpierw będzie do eliminacji Georgii, a później już sam Marcano będzie. Nie, dobra, wezwijmy grupę uderzeniową. I'm looking for some backup. My pal Vito says y'all are some bad mother. Well, Vito ain't wrong. In fact, he's very, very right. And we got some time to give you a hand. Slipping past me. Nie, on jak jest aktywny, to już mi nie pomoże. No nic, trudno. Gdzie ta grupa uderzeniowa cała? Leave some for me. Już mnie widzieli? Chyba tak. Fucking grenade. Nie ma już skradania tutaj. Nie ma sensu się skradać. Slow motherfuckers die first. Kto tak do mnie walczy? O, tam jest. A, dobra, to jest gościu ze strzelbą. A jeden. Drugi. Całkiem przydatna jest ta grupa uderzeniowa. Zrobili czystki na dole. No i bardzo pięknie. Gdzie jest Georgie? O kurde, ile ich tu jest. Dobra, idźcie tutaj. Gdzie jest George, że mogę teraz zabić? Dobra, jeszcze wezmę sobie ten obrazek, też ostatni. Sorry, że tak co chwilę skanuję, ale nie chciałbym się dać zaskoczyć. Grupa uderzeniowa jeszcze jest? Dobra, oni już ze mną nie współpracują. Dobra, widzę 3, 4 opartego. What? Dobra, odwrócił się idealnie.
Następnych 3 widzę. What? I idę na górę, będzie lepiej do celowania. Oni chyba nie do końca wiedzą, gdzie ja jestem. Okej, już wiedzą. These motherfuckers can't protect you, Georgie. It's over. Georgie coś do mnie mówił, nie wiem co. We got ourselves a shit. We down the man. I ain't going out like that. Dobra, ostatnia apteczka została. Czy to nie jestem Georgie? Dobra, zaraz będę musiał udać się na dół, żeby pozbierać broń niestety. He's picking us off. He's fucking dropping us. Dobra, mam nadzieję, że to nie działa na zasadzie tego, że skrypt się odpala aż do momentu dotarcia mojego tam wyznaczony punkt. To na to wygląda, że oni cały czas będą przychodzić, dopóki ich wszystkich tu nie zabiję i nie trafię w ten punkt. O właśnie tak, gdzie jest apteczka? Ja mam 2 naboje w karabinie. Prawda. No i stało się. No, nie ma szans, żeby to zrobić. Dopóki skrypt nie zadziała, no to lipa, muszę się dostać w to miejsce. Dobra, ciekawe, w którym miejscu mi wczyta grę. I Georgiego, okej. Dobrze, ciekawe jak tam wygląda sytuacja z amunicją. Nie jest źle. Będę ja się dostałem tam. No, dobra, tamtędy. I need some motherfuckers wiped out. Nothing. On our way. Dobra, dawajcie, tu idziemy.
Przejść tu przez biuro. Get your ass down, motherfucker! Dobra, wydaje mi się, że oni nie będą czekać, aż je zakradnę, tylko zaczną do nich walić zaraz. No właśnie. No to w sumie dobrze, bo oni będą działać tu z dołu, a ja się zajmę wtedy z góry, będę ich eliminował. Dobra, muszę iść tam, gdzie jest wyznaczony termin, nie termin, tylko miejsce. Dobra, czyli idzie teraz. No, dobra, chcę tą broń. That's some good shit. Kurde, tak? Skąd oni przychodzą tutaj? Zaraz mnie zastrzelą, no właśnie. Czemu mi tu pokazuje, że mam go zabić? Jak... Jest chyba tam. Dobra, jeszcze raz. Mam nadzieję, że sam Marcano też przebywa na terenie tego kasyna. Okej, postaram się tutaj po cichaczu go zabić. Tych dwóch i dopiero później wezmę ludzi Wita z kalety. That can't be good. What? He's over here, you bunch of fuckwits! Wezwijmy ich. Of course. Be there soon. Motherfuckers about to get fucked up. Zabić Georgiego. Tam Georgiego nie ma. A lipa jest taka, że póki skrypt działa, to jest dupa. No dobra, oni będą stąd wychodzić.
Okej. Czekaj. Okej, tutaj trzeba uciec. Dobra, przoduję sobie broń. Czy on już zginął, czy się nie? No, kuźwa nieśmiertelny jest. Dobra. Giorgio is dead. You stupid motherfucker. I always thought you were my friend. That you had me and Ellis's backs. It was just an act. You didn't kill me because I said no. You killed me because you thought you owned me. Owned all of us. It was never about us. It was about my old man. My father. I'd do anything for him. And you understand why I have to do this. Może znowu nie wyciszyłem tej muzyczki? Dobra, ale już tego chyba nie przeżyję. No i co, został sam Marcano, tylko mam nadzieję, że on jest na terenie tego kasyna. Albo będzie próbował uciec samolotem, bo też jest taka opcja, bo przecież tu jest lotnisko niedaleko. I know you think you're alone in this world, Lincoln, but you're not. And you never will be. On tu się z Marcanem. Jak wygląda moja sytuacja z amunicją? Nie mogę się skradać. Czyli Marcon chyba czeka na mnie na górze, czyli tu już nie będzie jego ludzi. Został sam Marcon do eliminacji. Chyba nawet czeka na mnie. Na to by wyglądało. Zobaczymy. Hell of a sight, ain't it? When I first come to this town, it was nothing more than a backwater shithole. Now look at it. Let me see your hands. Whatever was between us is over, you understand? It ended the second it was you coming up them stairs instead of my son. You want a drink? All right. I had this imported from Scotland. Single malt. Now, usually I'm a bourbon man, but I figured I'd order something with a little more class for when the casino opened. Not much of a chance of that happening now, is it? Don't look that way. Take a seat. I ain't going nowhere. Hey, not bad. I think I still prefer shine. You know, a month or so after my brother Lucio died, I started having nightmares. I had this one where I was on a boat. Giant wave come, knock my ass overboard. I hit that water and sink like a goddamn rock. And there was another one where cottonmouths biting me all to hell. But the one that really got to me
was Georgie's funeral. He's laid out in that shitty little casket. Neck cut, same as Lucho's. Yeah, that one really got to me. It'll come around again every 3 or 4 days. I have one where I'm back in Nam, sleeping in a foxhole. All of a sudden, these dark figures come out of the shadows. I try to fight them off, but they hold me down, tie my hands together, stuff a muddy rag in my mouth so I can't scream, can't warn the men sleeping next to me. And then I gotta listen as all those men die. I imagine that's not gonna go away anytime soon. No, I imagine it won't. And then this. This was all to try to keep mine from coming true. Look how that turned out. I buried a lot of people. More than I can count. The one I never wanted to see go down in that cold ground was my son. And yet here we are. Yes. Here we are. My son is dead. And I'm having a drink with his killer. I'm not gonna apologize for what I did, you understand? If I did, I'd just be lying. I don't have it in me to feel shame for the things I've done to others. Never have. Didn't come here for an apology. Nah. I know you didn't. Goddamn, I was right about you, wasn't I? I knew it the second I fucking saw you at the country club. Men like us, we're just wired up wrong. There's only one thing we know. One thing we're good at. I'm gonna be waiting for you, Lincoln Clay. This won't be the last time we see each other. I know. What are you waiting for? Fuck you! Oh, jest. O. Dobra, no to zostało wyjść z kasyna. Czyżby to był koniec gry? Chyba, że wyjście z kasyna będzie trudniejsze niż wejście do niego. To raczej wątpię, bo Markano już nie miał ludzi, którymi mógłby się teraz wysługiwać. Zobaczmy, czy się coś włączy. Jakaś cutscenka albo coś w ten deseń. I take it you're Lincoln Clay. So they tell me. I told Sal this fucking casino would be the end of him. I meant it figuratively. Czy to nie jest gościu z drugiej części Mafii? Turning on you, doesn't it? Especially if you piss off the wrong person. You know who I am, son? Guessing you're Leo Galante. Let's take a little walk, you and me. Probably no surprise, but the rest of the commission wants you dead. You and anybody else that had anything to do with this. What happened here was between me and Marcano. Well, I understand that, son. We all do. But this business makes you paranoid.
irrational. They see Sally, a pile of shit. They start wondering if someone's gonna serve them a plate of their own. So you're here to decide if you're coming after me? No. I'm here to deliver a message. You made your point, son. This all ends right here, right now. I got no quarrel with y'all. Once a month, Sal kicked up 20% of his net. Cash only. Same man's been delivering it for, oh, I don't know, 20 years or so. I see no need in deviating from that, you? No, sir. Well, in exchange, you run things as you see fit. Want to sell heroin? Want a whorehouse on every other corner? Makes no fucking difference to me. The only thing that matters is 20%. And what if I decide to walk away? Leave all this behind? Then this will be the last time we see each other. Best of luck to you, son. Zakończenie trochę podobne do Mafii 2. Że Lincoln chyba lepiej na tym wyszedł niż Vito Scaletta. No i dobra, zostało rozmawiać tylko z Donovanem i z ojcem Jamesem. Na to by wyglądało, także jadę do niego. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o Mafię 3. Ten odcinek będzie trochę dłuższy, ale no to wiadomo, zakończenia też nie byłem w stanie stwierdzić i oszacować, ile ono będzie trwało, także może być nawet około 45-50 minut. Zaraz zobaczymy, ile mi zajmie w ogóle powrót do miasta. Jeszcze 2300 metrów. No i ciekawe, dlaczego Lincoln jest wspominany przez Donovana i ojca Jamesa w czasie przeszłym. Może też przez to, że chciał się z tego wszystkiego wycofać, dlatego upozorował pewnie swoją śmierć i się wyniósł z New Bordeaux, bo też tak może być. Może Donovan mu w tym pomógł. No, gdyby mu nie pomógł, to pewnie musiałby odpowiadać za to, ile osób zabił. Kogo zabił, bo zabił też polityków. Oprócz tego, że zabijał gangsterów, to polityków, jakichś tam policjantów, tych szeryfów. Pomimo tego, że byli skorumpowani, no to jednak byli to stróże prawa. Niby w cudzysłowie stróże prawa, ale jednak. Więc może w sumie to ma sens, jakby Donovan pomógł mu zniknąć. Dobra, ale wydaje mi się, że to będzie wszystko wyjaśnione za chwilę. Jeszcze 500 metrów i się o wszystkim dowiemy. Jeszcze będę w ogóle musiał sprawdzić, czy ten Leo to faktycznie jest ten Leo z drugiej części Mafii. Wyglądał podobnie. Dobra, jesteśmy u celu. God was protecting me. Is he dead? Yeah, he's dead. Him and Georgie both. It's the best news I've heard in ages. We get an amen, Padre. So what happens now? What do you mean what happens now? It's over. Done. Finished. I ain't talking to you. Just cause Sal Marcano's dead, Lincoln, doesn't mean it's over. Now, what you did and the size of it all, you created a storm in this here city, and it's gonna take a long time for it to dissipate, if it ever does. With Marcano dead, New Bordeaux belongs to me. Ain't nobody left to stand in my way. You can't be serious. The
point of this wasn't to replace Marcano. It was to remove him. This city's done gone through enough. It doesn't need another Sal Marcano. This city? You've got to be fucking kidding me. This city is a cesspool. It's where people come to fuck and drink and get high. You watch your filthy mouth. It's what the city is, Padre. If it's not giving another Sal Marcano, it's gonna shit one out. He's right. If it ain't gonna be me, it's gonna be somebody else. Probably somebody worse. Amen. Hey. You remember what you told me when you came back from the war? How you wanted to go to California, leave all this behind, and just start all over? Yeah. Yeah. Well, it ain't too late, Lincoln. You can still go. Go. And don't look back. Listen, I'd love to stay here and debate the merits of one crime boss over another, but I've got a schedule to keep. Bit of advice, though. The scumbags you've been working with, kill them. All of them. Bury them before they bury you, buddy. I'll be seeing you, Padre. God forgive me for standing by you through all this, Lincoln. But if you do anything except leave, we're finished. You hear? A man's soul can only carry so much. And mine is on the verge of breaking. Przejmij władzę albo opuść miasto. No to. Wybór jest chyba jeden. Opuść Nowe Bordeaux, albo przejmij władzę, tak? Jedź do rezydencji plantatora. Jedyne dobre wyjście według mnie to jest opuszczenie Bordeaux i nie bawienie się w tym wszystkim. No, podoba mi się takie zakończenie. W sumie dostaliśmy wybór, albo rządzić miastem, albo je opuścić i zacząć nowe życie gdzie indziej. No to sobie zaczynamy. Jedziemy do Kalifornii. Taką mam przynajmniej nadzieję. Jak będziecie chcieli obczaić inne zakończenie, czyli przejęcie władzy w New Bordeaux, to poleciłbym czyjś kanał. Kto ogrywał Mafię 2, 3, ale w sumie nie znam takiego. Albo przynajmniej się z takim nie spotkałem, ale sam gdzieś znajdę sobie alternatywne zakończenie. Ja wybrałem takie, chyba wydaje mi się całkiem spoko. Nie trzeba będzie się użerać już z mafią, z zlu. Niech sobie rządzą, robią co chcą. A my zajmiemy się czymś innym w Kalifornii. I co, czyżby to był już koniec? Las Vegas, Oakland, Dallas. After Lincoln Clay vanished, Thomas Burke assumed control of the city. According to his daughter, Burke's liver was riddled with cancer. He should have lived maybe, another 6 months. But that selfish bastard used the money Lincoln left him to go to Mexico and get a black market transplant. And then he hung around for another 16 years. Now, he flooded the city with booze, then expanded into drugs, first heroin, then cocaine. He used the same infrastructure he'd set up for moonshining, and within a year or so, most of the cocaine entering the country came through here. Anyway, Burke was one of the wealthiest men in the southern United States. Hell, he bought himself a seat on the city council and got the township's name legally changed to Bourbon City. But
All that cocaine attracted other criminals, and Burke went to war with the Cuban gang. Shootouts in the streets, car bombs, a brothel burned to the ground. When the Cubans called him out, Burke came, armed with an M60 and grenades. He killed 8 men before they put him down, and that was 1984. And since then, no one has sat on the throne for more than a few months. The city is still a lawless fool's paradise. After Samarkand's death, Lincoln Clay disappeared. The Bureau deprioritized the investigation after a few months, but I keep an active file. In 1971, I tracked him to a California shipyard where he was working under an assumed name. By the time we got there, though, he was gone. The trail went cold, and by 77, 78, I figured he was dead. But then I got a report of someone matching his description working with the Colombians. Since then, there's a new sighting of him every couple of years. Lincoln made it out to California. Worked at the shipyards for a few years. Met him a woman. Seemed like he was gonna get married, but then it all came apart. Don't know why. And he started moving around. He went to Alaska, New York, South America. He even went back to Vietnam. I still get postcards from time to time. No, I think Lincoln wasn't able to accept the world for what it is, or his place in it. Someday, he's going to get tired of running, or make a mistake, and I'll be waiting. I promise you that. No i dotarliśmy do końca gry. W końcu po 80 paru odcinkach. Po recenzję zapraszam na moją stronę, jak już będzie zakończona. Zakończyłem. Aż dziwne, że w ogóle nie ma żadnej muzyczki w tle. No, ale w sumie grało się przyjemnie. Gra mimo tylu odcinków nie znudziła, także wydaje mi się, że całkiem przyzwoite. Jak ktoś nie miał szansy ogrania, no to zapraszam, zachęcam. Na pewno się nie zawiedzie, jeżeli lubi takie klimaty, a ja już będę się z wami żegnał. I widzimy się w kolejnej serii, którą jeszcze nie wiem co będzie, a od teraz jak Mafia się zakończyła, no to na moim kanale będzie się pojawiała tylko jedna seria o 16. No i będę starał się robić live'y co 2-3 dni, także trzymajcie się. Dzięki, że byliście. Na razie. Cześć. Kennedy was assassinated? I don't remember. At home, I believe. I don't remember. At home, I believe. Let me tell you where I was. A muddy hut in Vietnam. Slowly dismembering an old woman. Cutting her apart bit by bit. And do you know why? Because her son was an NVA officer. And hurting her was the only way to make him talk. I don't understand what this has to do What he with told us saved the lives of an entire platoon. That's 42 men. Men that lived another day because I was willing to take a saw to that old woman. Thank you, Mr. Donovan. I believe that. Sit down and shut the fuck up! I did a lot of terrible shit over there. In the name of this country. Shit that will haunt me for the rest of my life. But I did it because I believed in the fight. I believed what this nation stood for. So, to be sitting there ass deep in mud with that old woman scattered all around me, and hearing that the President of the United States had just been fucking murdered, well,
knew right then and there that I couldn't let that stand. That I would find a way to make it right no matter how long it took. What are you saying? I'm saying that Sal Marcano and a group of conspirators murdered Jack Kennedy. Oh, that is the most absurd thing I have ever heard. I assumed you would say that. Don't fucking move! This... You're out of your mind. Oh, I don't hold anyone's ambitions against them, Senator. And you certainly were ambitious, weren't you? You went to law school, and then you became a district attorney, and then the United States Senate. After Sal Marcano died, I went through his files. Imagine my surprise when I saw your name over and over and over and over again. The mob wanted Jack Kennedy dead, and you were more than willing to help. There are cameras everywhere. There's witnesses. No, I want You'll them never to get see away this, with you this. stupid asshole, because then they will know that I am not finishing with you. I am starting